Halo? Halo? Czy ktoś nas słyszy? Tutaj Urbex History. Nadajemy z tajnej bazy radarowej NATO. Uwaga, potwierdzamy. Uwaga, potwierdzamy. Zaczynamy nową serię filmów z Włoch. Siema, witajcie na następnej wyprawie. W dzisiejszym pierwszym odcinku z nowej serii filmów zabierzemy was wysoko w góry, do niegdysiejszej tajnej bazy systemu troposferycznego NATO. Zanim jednak wejdziemy na szczyt radarów, to zgodnie z waszą prośbą pokażemy wam, jak wygląda nasza cała wyprawa od kuchni. Gotowi? No to zaczynamy. Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Zwykle nasze odcinki nie zaczynają się w ten sposób, a to dlatego, że tym razem pokażemy wam całą drogę do Włoch. Parę fajnych protipów, żebyście na przyszłość wiedzieli, jak zaoszczędzić pieniądze, a jeszcze parę słów wyjaśnienia. Nie ma z nami Łukasz, ale spokojnie dosiądzie się do nas, więc niedługo, może już na następnych ujęciach wam się objawi. Ruszamy z okolic autostrady A4 i właśnie tutaj chcielibyśmy się z wami podzielić pierwszym tipem. Każdy z nas na pewno lubi podróżować taniej. Jest na to pewne rozwiązanie. Mianowicie instalujecie sobie jedną z aplikacji, na przykład SkyCash, AutoPay, albo jeżeli macie w PKO Banku Polskim konto w banku, no to IKO. Na autostradzie możecie zapłacić kartą, gotówką lub skorzystać z wideo tollingu, tak jak my to dzisiaj zrobimy. Generalnie z tej opcji możecie korzystać nie tylko podróżując, tak jak my, przejeżdżając duże odległości, ale i normalnie na co dzień, jeżdżąc po prostu po tej trasie, tak? Zawsze się coś zaoszczędzi. Przechodzimy do instalacji aplikacji. My wybraliśmy aplikację AutoPay. Rejestrujecie się podając swojego maila, no i hasło. Najpierw musimy dodać swój samochód. Klikamy sobie w pojazdy. Mamy dodanego swojego Fiata, ale tak, dodaj pojazd i wpisujemy markę, model, kraj rejestracji, numer rejestracyjny. Numer rejestracyjny jest bardzo ważny. Następnie wybieramy, tu macie opcje różnych autostrad, jest Amber One A1, A4 Katowice-Kraków, to jest ta, po której my teraz jedziemy, albo Kraków-Katowice. I tak wygląda właśnie zarejestrowany samochód. No i na samym końcu musicie dodać formę płatności, na przykład kartę kredytową, my tak dodaliśmy. Za chwilę będziemy się zbliżać do bramki, zobaczycie, jak to działa w praktyce. Mianowicie musimy znaleźć specjalnie dedykowany pas, czyli pomarańczowy znak z czarnym samochodem, a dalej to będzie czarna kamera na żółtym tle. Pamiętajcie, że nawet jeśli zapomniecie telefonu już wcześniej zarejestrowaną tą aplikacją, to nic straconego, bo jeśli wpisaliście numery rejestracyjne, to wideo tolling i tak je szczyta. No ale nie będę o tym ciągle opowiadał, po prostu teraz będzie to praktyka. Zobaczcie, pas jest pomarańczowy, więc nie jest ciężko go zobaczyć. Wszyscy stoją, mamy czarną kamerę na żółtym tle. Jest. Widać. Nic więcej nam nie zostaje. Samochodzik i podjeżdżamy sobie. Podjeżdżamy. Cyk, 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 cyk. Zobacz, jak szybko. Otwarte. Tak naprawdę to bez zatrzymywania się. Jest to ostatnie miejsce przed wjazdem do Czech. Zaraz się ściemni i zacznie się nasza mega wielka przygoda prawie po Włoszech. Wyobraźcie sobie, że mamy tą aplikację, zapomniałem telefonu, podając numery rejestracyjne i tak mogę przejechać przez tą autostradę i to zaoszczędzam 4 zł. Ale jeśli jeszcze was to nie zachęciło, to możecie wziąć udział w akcji, która ma wydźwięk społeczny, mianowicie nazywa się Łapy Łapy, zbieraj łapy. Wchodząc na stronę automatyczna a4.pl, tam możecie się zarejestrować i dzięki temu pomożecie 2 schroniskom. Jednym w Katowicach, drugim w Krakowie. Ogólnie cel jest taki, żeby uzbierały po 10 tysięcy, czyli razem 20 tysięcy złotych, więc cel jest szczytny i pomagajmy, a naprawdę przy okazji przy tym możemy zaoszczędzić. Jak widzicie, już się ściemniło, a my jesteśmy po czeskiej stronie. Niestety nie będą nam dane zjedzenie knedliczków. Mamy jeszcze 2 kraje do przejechania, gdzie drugi jest docelowy, bo Włochy, a mamy ile? 12 godzin drogi? No jeszcze przed nami około 12 godzin, Austria, przez chwilę Niemcy, aż w końcu dojedziemy do Włoch. No i mega się zapomniałem o Niemczech. Mega się cieszę, słuchajcie, że mamy w końcu szerokokątny obiektyw, ale o tym pogadamy już w hotelu. Natomiast jeszcze jedna rozkmina. Nie musimy się tak przytulać, jak co nie? Patrz, jak rozstawię rękę, wszystko widać. Nawet się Łukasz załapie, czekaj.
Dalej Austria, słuchajcie, jest już późno, już jest naprawdę późno. O, teraz nas widać, jak już podkręciłem trochę. Rano zgasły wszystkie światła, a noc nadchodzi długa, bo nie jesteśmy w połowie. No nie mamy jeszcze połowy, zamieniamy się z Konradem. Teraz on będzie prowadził. Stary Kubuś mocno śpi. Jak się zbudzi, będzie głodny. Nie, bo był już Maciek. Ciao, 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 Siciliano. Witamy we Włoszech. Jeszcze tylko 5 godzin 11 minut i będziemy na radarach, ale jeszcze wcześniej musimy zjechać do hotelu i się wyspać. Tak wyglądają ludzie po 19 godzinach jazdy. W tym były 2 godziny korku. Był wypadek, ciężko się jechało, mamy straszny kisiel w głowie, ale najważniejsze, jesteśmy na miejscu, udało się dojechać. Też zawsze się zastanawiacie, jak to wygląda taki przyjazd. 19 godzin, jesteśmy mega zmęczeni. No ale zobaczcie, przede wszystkim mamy na desant na wyspy, które będziemy zdobywać wiosła. Proszę. A już mam je skręcać, tak? Tak. Tutaj jeszcze chciałem wam pokazać. Kolejna rzecz to jest pompeczka. Jeśli zastanawiacie się, co to jest za wielka torba, to jest to 3-osobowy kajak dmuchany. No to będzie na inny odcinek, dmuchany zamek. Tak, dmuchany zamek. Najważniejsza rzecz oprócz tego, co Naszych jest tu toreb. założone na tym aparacie, to jest właśnie to. Wszystko nowiutkie i świeżutkie, specjalnie, żeby filmy były lepsze. I tym was Rozwijamy się. Zobaczcie. Ale to jest wielkie, ty. A, bo wy się nie Ja jeszcze widzieli tego nie widziałem. No. Też tego nie widziałem, pokaż. Zobacz, weź. Ale to jest gigant. No. Kurde, ciężko. Mistrzostwo, ale powiem wam, że trochę już jakbym taki telefon trzymał albo taki stary aparat. Ale najważniejsze jest tutaj to, dźwięk. Narzekaliście na dźwięk na GoPro, No. wchodzimy w lepszy dźwięk. Także kochani, nam zostaje nic innego jak tylko to, żeby pójść coś zjeść, wyspać się i widzimy się już na radarach. Siema! Siemano wszystkim, no i właśnie dotarliśmy do wielkiej opuszczonej bazy NATO, czyli tych pięknych radarów. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądać, chodźcie z nami. Sam pomysł powstania systemu ACE High zapoczątkował mniej więcej w połowie lat 50., czyli około 56. W 61 on już powstał, ale dopiero w 63 i 4 zaczęli z niego korzystać. Wcześniej po prostu były próby tego wszystkiego i czy to będzie działać. Czasy zimnowojenne, żelazna kurtyna, NATO potrzebowało systemów komunikacji, tylko wiecie, wtedy nie było satelitów, nie było internetu, a te pierwotne systemy komunikacyjne były po prostu słabe, były łatwe do podsłuchania, łatwe do przechwycenia sygnału. Więc powstało to, system ACE High, czyli system łączności troposferycznej. Jego zasięg to od północy Norwegii aż do Turcji, więc bardzo dużo. W sumie to tworzył taki trójkąt. Akurat te anteny odpowiadały za właśnie Włochy, tutaj tą całą okolicę. Natomiast słuchajcie, może wam się to kojarzyć z długą, bo to też troposferyczny, ponieważ no, te fale odbijały się od troposfery, dlatego miały daleki zasięg. Podobne dwa systemy, ten natowski, tamten, no, Związek Radziecki. Ale dobra, zaczynamy normalny, prawilny urbex, bo chłopaki chcą wejść na antenę. Chodź. Ja z Łukaszem pójdę tam i mam krótkofalówkę. Ty masz krótkofalówkę, No. dalej po budynkach chodź, no i będziemy się komunikować, aż w końcu się gdzieś spotkamy. Popatrzcie, to był kiedyś szczyt technologiczny, właśnie ułatwienie komunikacji, że w ogóle umożliwić komunikację tą tajną. Mistrzostwo świata. Tylko nie bardzo jest jak wejść na to. Zobaczymy. Obiekt mały, chłopaki szturmują antenę, a ja wbijam tutaj, do pierwszego budynku, zaraz przy wejściu. Taka stróżówka, cieciówka, na to bym to nazwał. Teraz jest tutaj naklejka dwóch parówek, ale kiedyś na bank był znak, że zakaz wejścia, bo obiekt militarny. Dobra, co my tu mamy? Jeszcze jakieś są, no, techniczne sprawy, techniczne kanały. Do góry jakaś dziura. Wyższe piętro, ale już ktoś się pozbył chyba drabinki. No to jakaś chyba transformatorownia. Patrząc na to, co jest na ziemi, czyli jakieś kable, inne pierdoły, ale tu jeszcze mamy jedno pomieszczenie. A to mniejsze. A zobaczcie, już tak zostały te kable i one w sumie takie w miarę, bym powiedział, lepsze, co nie? Ty, to ucięte jest chyba. A nie, da się wejść. Nie, na tą jedną można. Tak długo nie ma. Nie, no ma. No,
To co, ty na jedną, ja na drugą chyba, co? No ciśniemy. O, jest. Bardzo by się przydały rękawiczki, bo jest zimno. Od tego, nie? W ogóle, używając radia, ciągle mam szumy. Najprawdopodobniej po prostu w związku z tym, że znajduję się w takim miejscu. Mimo to, że to nie działa, to dalej mogą te odbiorniki po prostu ściągać. Może nie tyle co ściągać, a po prostu fale odbijają się od nich ze względu na ich budowę. Dlatego ciągle odbieram w radiu szumy. A dobra, weszliśmy do głównego budynku. Największy ze wszystkich. W ogóle mega jest to, że ten obiektyw jest tak jasny, że nie muszę włączać światła. A i tak jest dużo widać. Aha. Jedzie tutaj bobkiem zwierzęcym. Dobra, jakieś pomieszczenia, puste. Ale w tym miejscu łazienka. Czyli na bank była tutaj opcja jakaś sanitarna. Tu mamy garaż, a co mamy w pozostałych pomieszczeniach? I jeszcze mamy piętro. Ale tu zobaczcie, jaki mieli widok mega. Kurde. Niesamowite. To jest bardzo ładny. Kolejni turyści przychodzą. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze mamy drugą stronę, która jest o wiele dłuższa. Pójdziemy sobie później jeszcze na górę. Jakieś beczki porozkładane. Widać, że na to, bo jeżeli że jakaś jednostka wojskowa stara, no zobaczcie, są jeszcze takie okładziny na ścianach. To znamy z Polski. Tak, tu jakieś command station, bym tak powiedział. Basta Sicurite sur muri. Nie wiem, co to znaczy, ale ktoś tutaj ładnie prał, bo jest aż dziura wybita. A, patrzcie na to. To jest ta hydrofornia i piec. Piece tutaj stoją. Grzewcze, jeszcze czuć olejem. Tak, niebieskie to się mogę dowyszeć, że to jest woda. Czerwone to też będzie chyba, ale ciepła. Więc mieli hydrofor. Całe zasilanie tej bazy. Ciekawe jest to, że jeszcze, że to wszystko stoi, że to nie jest tak jak w Polsce, bym powiedział, że zaraz by było wszystko pocięte i wyniesione. A, słuchajcie, tu jest jeszcze jakiś duży obiekt i zobaczcie, on ma takie 2 kominy, czyli jakiś duży wentylator. Najgorsze, że nie mieliśmy rękawiczek i mam zamarznięte łapy. Będę musiał chwilę stać, żeby mi łapy odpoczęły. To nie on, ale to co mówiłem, że jakby cały czas jest zawieszane coś. O. Teraz ktoś coś mówi, nie? Więc jak widzicie, nie będziemy mogli się porozumiewać z Kubą tutaj. No dobra, no to trzeba będzie teraz schodzić stąd. To wzmocnienie sygnału było. To było nadawcze, że zobacz. Możliwe, że tak. Bo szły kable, jest taki No, duży kawał metalu, wysyłał sygnał do anteny, ona się wzmacniała i szła w świat, nie? masz rację. Kozak. No to są odbiorniki i do tego nadaje. No. No tak, i zobacz, tu jest większa dolina, więc ten sygnał mógł spokojnie przez dolinę iść i później świat dalej. I teraz można porównać nadajnik na to z lat 60. i radar Duga. No. Zupełnie dwie inne technologie. Inne technologie, w sumie inne przeznaczenie, to było bardziej komunikacyjne, No tak. a tam to wykrywanie, wiesz, Tutaj też jest wczesnego ostrzegania systemu. w sumie racja. Czekaj, myk. No i do zobaczenia na dole. Takich radarów w całej Europie było bardzo dużo. Akurat ten jest mega wysoko, no bo tak jak mi powiedział zegarek, to jest 2065 metrów. Konrad ma trochę inny pomiar, ale słuchajcie, on jest bardzo wysoko zainstalowany, a to wszystko dlatego, nie, bo tam już przejdziemy tam, gdzie mieliśmy iść później. Chodźcie na górę. On jest zawieszony, umieszczony dlatego tak wysoko, żeby właśnie żadne pobliskie góry nie zakłócały komunikacji, tak? Jak byliśmy w Albanii, zresztą na pewno kojarzycie naszą serię albańską, to słuchajcie, tam anteny do GSM-u też są w górach i właśnie dzięki temu jest lepszy sygnał, tak? Tu są dwa piętra. Training area. Pewnie ci mount area. Górska. To już bardziej takie jakieś socjalne
Znowu kibelek. Zacznijmy takim, że może tutaj ci żołnierze po prostu tak stacjonowali. To sobie tutaj mieszkali w środku, tak? O, a to. Kolejna łazienka. No tak, to są pokoje, zobaczcie. Jeszcze trochę jak w więzieniu, bo to metalowe. Ale rzeczywiście tak mogło być, bo tu jest krata w oknie. A w innych pomieszczeniach tego nie było. Ej, tam jest jeszcze jakieś przejście, widzicie? Jest leżakiem odgrodzone. Sprawdzimy to, sprawdzimy. A na razie jeszcze się porozglądajmy tutaj. Słuchajcie, nie wiem czemu, ale na tych dachach jest bardzo dużo takiej siatki. Takich piórochronów. Jest tego mega dużo. Zobaczcie, to też wzdłuż tej całej ściany tutaj biegnie. Jeżeli ktoś z Was wie, co mogło być powodem umieszczenia tak dużej ilości metalu na dachu, tak dużo odgromników, dajcie proszę znać w komentarzu. Mi się wydaje, no, że ta antena miała chyba 10 megawatów, jak dobrze mówię, mocy, więc to naprawdę siało. No i może to było do pochłaniania tych fal dla ludzi, żeby im nie szkodziło, tak? Przecież pamiętamy, u nas w Polsce też była kiedyś nie aż taka stacja, ale była. No i też były tam oznaczenia właśnie, że uwaga, wysokie promieniowanie, tak? Najgorsze w tym, że ta klatka jest dość wąska i powiem Wam, że może nie jest to takie straszne i ta wysokość nie była duża, z tym, że ta wieża się po prostu chwieje, bo jest tutaj wietrznie, dlatego no doznania też są trochę inne niż gdyby była na przykład stabilna. Łukasz tam na górze ciągle czeka. A ty nie schodzisz? Zaraz chodzę, chcę łapy ogrzać i ruszyć, nie? Jakieś karteczki. Zobaczcie, to jest może w lepszym stanie. I to ma jakieś zapisy i powytłaczane takie dziurki w niektórych miejscach, które to trochę wygląda, nie wiem, jak takie się kiedyś wsadzało kartki i maszynki grały. Nie mam bladego pojęcia, ale to jest po angielsku. Project Priority, Document Number, Blank Quality. Wydaje mi się, że to, słuchajcie, jest coś na zasadzie, może wy zobaczycie jak teraz, coś na zasadzie jakiegoś kodowania może na przykład. Jak się przypatrzycie, co są takie dziurki w niektórych miejscach i wydaje mi się, że tak jak ja to biorę do ręki i ktoś by wziął, to po prostu to jakby nie ma żadnego sensu, tak? Ale jak się to wsadzi do komputera, to możliwe, że on to jakoś rozszyfrowywał. Coś na zasadzie jakiejś, nie wiem, enigmy czy coś takiego. Nie wiem, położę to tu, ktoś znajdzie to, że będzie miał fajnie, a my idziemy do tego budynku z tą dużą ilością pieruochronów. Chodźcie. Jak mnie słyszysz? Tamtędy przejdziemy. Nie wyłączył radio, albo jak się wspina, to może wie, nie ma ręki. Ale nie, kogoś tam słychać. Ale nie mówią po naszemu. Metalowe. No tutaj, żeby wejść, to po tych przęsłach tylko. Nie widzę innej opcji. Drapuje się człowiek na to, stąd na tamto, do tego, no i tak chodzi sobie na górę. Ewentualnie stąd może by zacząć za mną, ale też ciężko. Tam jeszcze 2 talerze, po tej stronie już ich nie ma, albo nigdy nie było, albo je zdemontowali. Naprawdę fajna baza. Lubię takie klimaty. Myślę sobie, ludzie, co tutaj służyli, mieli super, bo to no technicznie to weź właśnie zabezpieczy ten wzmacniacz sygnału, ale ten widok, no uwielbiam takie górskie widoki. No i w miarę na odludziu to raczej spokojną głowę mieli, nikt nie przeszkadzał za bardzo. Drzwi, wchodzimy do tego pomieszczenia z tą dużą ilością kabli, znaczy tego uziemienia. I jeżeli sobie staniemy w narożniku, będzie lepiej to wszystko widać, to zobaczcie. Te 3 podesty wyglądają jak miejsce na jakieś agregaty. Tak mi się wydaje. Tu mogło być zasilanie, drzeszczy się ropa, tak? Bo pamiętajcie, że tak cała konstrukcja, która jest zaraz tam, na bank potrzebowała dużej ilości energii. Więc wydaje mi się, że
No tutaj chyba nie był dociągnięty prąd taki normalny z sieci, albo był i to było awaryjne zasilanie, bo to tutaj to jest na 1000000% co to są wyciągi kominowe. To jest to, co wychodziło wcześniej na zewnątrz i zobaczcie, jedne rury wystają, tam wystają drugie rury, czyli jakby było doprowadzone właśnie tędy paliwo, a tu to też jest jakaś czerpnia powietrza. Na 100%. Zobaczcie, jaki tam jest w środku wielki. Tu go będzie więcej, lepiej widać. Jaki jest ogromny wentylator, tak? Zainstalowany. Bruch. To metalowe. O, jeszcze jest schemat, jak podłączyć. Important. I po angielsku jest napisane. Czyli było dostarczane pewnie nie przez jakiś tam lokalny, tylko po angielsku, no bo żeby każdy zrozumiał w NATO, który jest, tak? Tu jest coś, kanały techniczne powycinane w podłodze, ale to się jeszcze, ale jasno, to się jeszcze ciągnie tu. Jest następne pomieszczenie. Skręćmy sobie myk. Dokładnie. I tu przejdziemy do pomieszczenia, które było za tym, które widzieliście wcześniej. Czerpnia na bank. Tu były takie, o, to się przekręca na boki, że tak powiem. I tu jeszcze jest jakieś duże pomieszczenie. W ogóle dach jest przykryty drugim dachem. A, to jest jakaś nagrzewnica. A to jest pewnie tak, zamknięte. No właśnie, jest jeden dach przykryty drugim dachem. Jakby to dobudowali później, nie wiem. Ale jeszcze się tu porozglądajmy. To wszystko było budowane dla bezpieczeństwa. Ile setek milionów pochłonęło właśnie, to nie jest jedyna baza. Takich baz jest od Norwegii po tak naprawdę Turcję, więc takich baz było więcej. A co najlepsze, niedaleko Neapolu jeszcze jest, można powiedzieć, cała siedziba. No i też postaramy się tam dotrzeć. Jak uda się wejść do środka, to powiem wam, że odcinek będzie picobella. Jakieś Trend Company. Nie ma roku produkcji. Electronic Motors. O, słychać chłopaków chyba. Kolejne jakieś wentylatory? No, tak to wygląda. No, tak to wygląda. A to? Jakiś pressure design tank. Do not pressurize above 20 psi to avoid damage. Ciao Bella. O, Where have you been? myślałem, że tutaj są te ludki, co tutaj weszły. No, oni tam poszli, nie? Tak, tak. I to jest wszystko połączone. Tak. Oprócz jednego budynku. Aha. Jak anteny udało się wejść? No, wbiliśmy na te dwie mniejsze anteny, mniejsze. To nie tyle ta źródła, prawda? Nie. My się zastanawialiśmy właśnie, czy zostać na górze i poczekać aż nagrać, czy... Nie, ale... Nie latałem. Tam już jest wszystko ogarnięte, ale znalazłem jeszcze jedną miejscówkę, tylko musimy poczekać na Łukasza. No to chodźmy, bo on chyba już strzelił. To dawaj. To jest drabina na to. Gdzie? No na to. Drabina na to? Drabina na to. Jest drabina na to, tu z tyłu. No. Ano jest. Mam dla was niespodziankę, ale to jak ogarniecie pod koniec. No lekki strach jest. Najgorsze to jest, jak patrzysz w dół. Bardzo ładnie z tej perspektywy widać antenę, ale już tam chłopaki wychodzą i zaciągnę ich do tunelu, że tak powiem. Ciao! Jak tam? Biłem na całą górę. A coś o tym załamaniu mówisz? Że to załamanie, nie wiem, czy ono jest specjalne, czy nie, ale wydaje mi się, że nie. Bo zobacz, tutaj jest ta rura. A nie wiem, czy widzisz, że ta rura? No właśnie chcę to powiedzieć. Tu leży Ta jej sama rura dalsza część. leży pod tym załamaniem. Gdybym się na to wbił, to już tam rury nie ma. Jest to załamane, więc mógłbym stamtąd spaść na To tym. dobrze, że się cofnąłeś, Więc no dobrze, bezpieczeństwo że się- przede wszystkim. Chodźcie, bo coś znalazłem, chciałem wam pokazać. Generalnie to pciona. Fajnie.
ale powiem wam, że pełne gacie miałem tam na górze. Piona. A ja się włamałem na kamerę Konrada. Na kamerę Łukasza również się włamałem. I chciałbym powiedzieć, że to są moi najlepsi przyjaciele. I wmontuję to w odcinek i jeżeli oni to obejrzą i zobaczą tę scenę, to będę wiedział, że oglądają filmy. Bo mam wrażenie, że tego nie robią. A wy pamiętajcie o tym, że jak oglądacie ten film, to łapka w górę i subskrypcja. Bo jak będzie 1 000 000, to wiecie co się stanie? Ktoś z wami pojedzie z nami do Czarnobyla. Elo. Tu jest, zobacz, w tym miejscu, na środku. Taki klocek. No i on jest zasłonięty łóżkiem polowym. No tam radę wejść? W ogóle to ten. Gdzie? To ja to Poczekaj. włączę, tak? No zróbmy tak. Zrobię tak? Dobra. Teraz kamerkę tam w dół. I co? I co? I co? No da się tam wejść. Tak. Tak? Aha. Co ty gadasz? Mistrzostwo, no. To jadymy. Jest drabinka. Ta. No. Wbijamy, panowie. Obstawiamy. A. Wielki zbiornik na paliwo. B. Mały zbiornik na paliwo. C. Tajna jama trolla. D. Kanały techniczne. Odpowiedź piszcie w komentarzu. Odpowiedź piszcie w komentarzu! I uderzył obiektywem. Zobaczcie, taki malutki, nie wiem do czego to mogło służyć. Z góry nakręcę. Taki malutki bunkierek. Tutaj jakiś kanister. Widać, że oczywiście śmieci. Tutaj taki kosz na śmieci, w którym również nic nie ma. Tutaj też jest bardzo dużo śmieci. No i tyle. I tam na górę. A tam gdzie to światło, to jest Łukasz, który we mnie świeci. Wychodzimy. Zobaczcie jakie krzesełko. O! Będę mógł na nim usiąść. Gdzie się załamie? O! No można siedzieć nawet na nim. Trochę jak na kibelku. Dobra, lecimy. Dobra, No, patronom jeszcze nagraj. okej. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonej bazie NATO. Pamiętajcie o naszym protipie, który wam zdradziliśmy w tym odcinku. Pokazaliśmy też wam, jak wygląda Urbex od zaplecza. Jak chcecie więcej takich odcinków, to piszcie to w komentarzu. No i pamiętajcie, jest akcja Pomóc biednym zwierzaczkom. To jest koniec tego odcinka, ale nie naszej właskiej wyprawy, więc co? Arrivederci na następnej wyprawie. Bella ciao, Siciliano.